No miłość, nie da się miłości zadekretować. Nie da się przyjaźni zadekretować, ustawami określić. To są rzeczy, które wynikają z wolności, z tej godności, wysokiej godności, że ludzie mogą się darzyć wzajemnym szacunkiem, nawiązać relacje, pozostać niezależni. Bóg takich ludzi chce mieć, takie dzieci chce mieć, takich mieszkańców ziemi. Jezus chce mieć takich naśladowców, nie niewolnicze kopie, ale chce mieć wolnego człowieka, który integruje jego system myślenia, nauczania w swoje życie, w swoją jednostkę, wlewa jakby tą naukę w konkretne naczynie i mówi: patrz, tak to wygląda, tak to działa. I Jezus się zachwyca. Wszyscy jakoś w życiu gramy, nie? Tak. Gramy w życiu, to jest ewidentne. Na przykład, no nie wiem, czy tak masz, ale ja na przykład w niedzielę inaczej się ubieram. Idę do zboru i się inaczej ubieram. No mówi się, no to ma podkreślić pewien, nie wiem, szacunek dla miejsca, dla ludzi, dla sytuacji i tak dalej. No ale pytanie, czy ja jestem inny przez to, że się przebiorę. Jestem inny. Jestem inny. To jest może nieznaczna różnica, ale ten garnitur, który wkładam, on jednak mnie trochę usztywnia. To jest coś takiego. Albo kiedy masz powiedzieć coś publicznie i masz przed sobą grupę ludzi, którą świetnie znasz, a masz grupę ludzi, gdzie jesteś pierwszy raz. Albo masz grupę ludzi, gdzie wiesz o tym, że ich bardzo trudno ich do czegokolwiek przekonać, bo oni są obojętni, oni się tu nudzą. I wtedy jest taka pokusa, ogromna pokusa, żeby metodami, jak gdyby nie takimi wypływającymi z zewnątrz, tylko sztuczkami, techniką pewną, spróbować to ogarnąć. Albo przynajmniej spowodować, żebyśmy złapali jakiś kontakt. Nie wiem, niektórzy opowiadają jakiś dowcip na kazaniu, albo robią coś szokującego, albo o sobie zaczynają opowiadać. No różne rzeczy mówią. Ale to ma służyć tylko temu, żebym ja mógł powiedzieć to, co mi tam w duszy jest. Zakładam, że kaznodzieja to chce powiedzieć, a nie ma wyuczoną formułkę, czy coś tam z kartki czyta. Więc to w jakimś sensie zawsze gramy, ale to oczywiście nie jest wolność. Bo powinno być tak, że ty stajesz przed ludźmi i mówisz, wiecie, no powiem wam, co czuję. Nie? I to może być pokaleczony język, może być to nieskładne. Nawet powiem, że na mnie na przykład działają te rzeczy dokładnie tak, że im coś jest prostsze i prawdziwsze, tym więcej na mnie działa. Bardzo skomplikowane wywody, kazania płomienne, które są płomienne, bo mają być płomienne, czy jakieś wielkie dociekania teologiczne, które są lepsze, jak się siedzi w małej grupie nad tekstem biblijnym, a nie z zakazalnicy, one mniej działają na mnie. Na mnie więcej działają rzeczy w formie świadectwa, czyli ta wolność, że ktoś mówi, wiecie, przeżyłem wczoraj coś takiego. Nie? I to jest krótkie, autentyczne, to na mnie działa, czyli ta prawda działa. Nie? I ten człowiek jest wolny w tym. Jak
zakładamy maski i udajemy kogoś, kim nie jesteśmy, tak w takich normalnych warunkach sytuacji życiowej, no to w sumie zawsze trochę udajemy, bo no, nie zachowujemy się w każdej sytuacji tak samo. Przybieramy inne pozy, no, nawet język zmieniamy. Ja mam takie doświadczenie, że ludzie inaczej mówią w życiu codziennym, jak rozmawiają o jedzeniu, pogodzie, polityce, używają innego języku, innego tonu, a w momencie, kiedy dochodzi do spraw religijnych, a zwłaszcza kiedy na przykład modlitwa się pojawia, to używają całkowicie innego języka. Ton potrafią zmienić. Znam kaznodziejów, którzy są moimi serdecznymi przyjaciółmi, którzy mówią normalnym głosem, ale jak staje za kazalnicą, za mównicą, to natychmiast inny ton się pojawia, inny zaśpiew. Może to jest w jakiejś dobrej intencji robione, to znaczy, że czujemy tą odświętność jakiegoś zdarzenia i wydaje nam się, że wtedy się mamy inaczej ubrać. Wskakujemy w garnitur, w białą koszulę, w krawat, bo jest odświętnie. No i też przybieramy inną minę, inną postawę, inny ton głosu mamy i innego słownictwa używamy. No jest to udawanie, nie? Czy lepsza jest prawdziwość, taka po prostu pełna, że jestem taki sam w czwartek i w poniedziałek, jak w niedzielę, kiedy idę do kościoła, nie? Czy na jakąś salę, na której się spotykają ludzie, żeby wielbić Boga. A weźmy, pomówmy o takim, wejdźmy jeszcze głębiej w udawana pobożność. Taki termin weźmy. Co to może być? Ewangelia jest usłana tym, o czym mówimy teraz. Że Jezus ciągle ma te wycieczki, nadęci jesteście, groby pobielane, udawana pobożność, udawana duchowość, brak autentyczności. Judaizm tamtych czasów był bardzo sformalizowany. On był skupiony na zewnętrznych elementach i Jezus, kiedy z tym się zetknął, to powiedział, to nie jest pobożność, którą ja proponuję. Dla mnie liczy się, jaki ty jesteś wewnątrz, w sercu. Jeżeli gest, liturgia zastępuje tak naprawdę tę wewnętrzną pobożność. Pobożności nie ma, ty tylko odprawiasz obrzędy, klękasz, wstajesz, podnosisz ręce, zamykasz oczy, otwierasz książkę, zamykasz książkę, obmywasz się, a w środku to nic nie wyraża. No to Jezus mówił, to jest okropne, to jest obłuda. Dalej mówił na przykład o modlitwie. Jeżeli odprawiasz modły swoje, Żydzi mieli te modlitwy mniej w takie na zasadzie rozmowy z Bogiem, a bardziej one były sformalizowane. Po prostu były gotowe teksty, które się recytowało. Jeżeli ktoś te teksty po prostu odklepywał i to robił to publicznie, na rogu ulicy, tak żeby go wszyscy widzieli, no to Jezus się tym brzydził. To było po prostu bez sensu, bo to dla Boga nie miało żadnego znaczenia. Pokazówka. Tak, dla tego człowieka miało tylko takie znaczenie, że ludzie widzą, że on jest pobożny. To jego nagroda. Tak, no to właśnie, przepraszam. On odebrał swoją nagrodę i tyle. Jezus mówi mu, to już zasługi u Boga nie masz z tego powodu żadnej, bo odebrałeś swoją nagrodę od ludzi, docenili cię, jesteś super, pobożny, wspaniały, masz nagrodę. To samo z jałmużną. Jak dajesz pieniądze dla biednego, nie trąb o tym na rogach ulic, bo ja jestem super gość, bo daję na biednych. Bo to jest to uzewnętrznianie, wystawianie na zewnątrz swojej pobożności. No a jest najgorsze, jak w ogóle udajesz, to znaczy, kiedy się pojawia obłuda, w gruncie rzeczy jesteś złym człowiekiem. Myślę sobie o Marku, co to za fatalny facet, ale mówię, nie, no Marek, najlepszy mój kolega, nie, no to wiesz, to jest obrzydliwe, nie, mam teraz usta robisz? No to teraz będzie chwila ciszy. Też to, co mówił, że jak ktoś pości, też co Chrystus mówił o poście, gdzieś się ktoś powstrzymuje od różnych rzeczy, gdzieś chce się gdzieś tak wyciszyć, to kiedyś, wiesz, robili tak, że
wiesz, trąbili, pokazywali, wiesz, umartwiali te swoje ciała, szpecili, wiesz, wory i tam cały ten rytuał, a Chrystus mówi, żeby właśnie wtedy zrobić coś odwrotnego, nie? Umyć się, gdzieś włosy ładnie ułożyć, tego, żeby nie ludziom pokazać, tylko żeby Bogu pokazać. Tak, no to jest właśnie dokładnie to samo, że a ty w gruncie rzeczy możesz w sercu w ogóle nie pościć. Ty niczego Tak. nie żałujesz. No to pokazówka jest. Tak, tylko masz wór, wiesz, ja przeżyłem taki post, kiedyś widziałem, był gość, który protestował przeciwko czemuś tam i głodówkę prowadził. Nie będę mówił w jakiej sprawie, bo to żenujące. No, przyszliśmy to zobaczyć. Przychodzę pod ten namiot, a tam napisane na namiocie głodówka zawieszona i gość pod tą wsuwa z menażki. To znaczy pościł, ale między posiłkami. No, to jest taki protest. No, albo pościsz, albo się głodzisz. O, Marek mnie zrobi na młodego. Nareszcie moja siwizna zniknie, proszę bardzo. Czasami trudno jest się skoncentrować na modlitwie. No, modlitwa wymaga skupienia, nie tak szybko przychodzi ten nastrój, no ale człowiek klepie tam, zwłaszcza jak to jest publicznie, no to po prostu lecą słowa, gesty i się dzieje, a co w środku tam obojętnie, nie? No to jest udawanie. Nie jest to obłuda, bo nie o to chodzi, że tam chce komuś coś pokazać, tylko po prostu jest to udawanie i udawanie jest też bez sensu. No. Dawniej, no zaraz Marek jeszcze mi zrobi perukę, nie? Ale dawniej wszyscy ludzie wyglądali tak samo. Nie? Miał 20 lat, czy tam 18, wskakiwał w taką perukę, taką szminkę i wyglądał mniej więcej właśnie na te 30-40 lat. A staruch, który miał 60 lat, tak samo wskakiwał w peruczkę, ufryzowaną, ale Marek, ładnie zrobiłeś tę perukę, wow. Nasze czasy się bardzo zdemokratyzowały, to znaczy, że dzisiaj można naprawdę na co dzień wyglądać tak samo jak w towarzystwie, jak w kościele. Były czasy, gdzie to było niemożliwe, gdzie musiałeś założyć maskę, żeby wyjść na ulicę, musiałeś założyć maskę, żeby się pojawić w kościele czy na uroczystości, nie? I ja jestem w pewnym sensie wdzięczny naszym czasom, że się zdemokratyzowaliśmy, że nie musimy na co dzień udawać. I to jest fajne, bo możemy też zlikwidować czy zrezygnować z tego udawania w kościele. Nie? Byłoby dobrze, żebyśmy zrezygnowali. Ktoś, wiesz, jakiś gdzieś problem się pojawił, ale dalej chce grać duchowego człowieka, wiesz, być w zborze, w społeczności, uważanym za takiego, wiesz, filar, bo tak przez ileś lat gdzieś był, wiesz, mocno duchowo, wiesz, wszystko było ok, gdzieś ładnie, a później gdzieś coś się zaczęło sypać w nim, gdzieś jakiś problem nastąpił, ale nie chcę dalej utrzymać ten, wiesz, poziom postrzegania go przez, wiesz, chwalili go, mówili, stawiali go za wzór, wiesz, jaki on duchowy, popatrz na niego, bierz z niego przykład, on człowiek wiary i tak dalej. To jest moja maska i teraz, gdybym, powiedzmy, przyszedł w takim formacie do mojej społeczności dzisiaj, to by był szok, nie? Byłaby prawdopodobnie, jakbym jeszcze, oczywiście tą odpowiednią, jeszcze kostiumik by mi się przydał, paznokcie, tak, pierścienie, tak, to tu ozdoby, żupan i tak dalej, to pełne oprzyrządowanie. Natomiast gdybym przyszedł bez tego, tak jak siedziałem przed chwilą, albo gdybyś ty tak przyszedł do kościoła, albo na przyjęcie 300 lat temu, no to by cię wyrzucili. No, służba by cię nie wpuściła. Stał Szwajcar przy drzwiach, powiedział, co pan tu robi, kim pan tu jest? Tam do chleba, nie? Jak idziemy do miejsca, w którym wielbimy Boga, żebyśmy przyszli tacy, jakimi wyszliśmy z domu, jakimi byliśmy w sobotę, jeżeli idziemy w niedzielę na to spotkanie. Chyba da się to zrobić, żeby nie udawać. Kiedyś
jakieś wygłaszałem kazanie, ale no, miałem powiedzieć na jakiś temat, ale nie mogłem się oprzeć myśli i obrazowi, który widziałem wcześniej, jadąc na nabożeństwo. A to oczywiście na początku sprzedałem to jako rzecz, z którą przyszedłem, bo mnie to nurtowało. Okazało się po jakimś czasie, że znikoma ilość ludzi pamiętała, o czym było kazanie, natomiast wszyscy pamiętali tą historię, o którą opowiedziałem. Historia była banalna, ale dla mnie była poruszająca. Otóż często się zdarza, szczególnie w większych miastach, że bezdomni mają swoje enklawy, swoje miejsca, gdzie się dożywiają, mają ludzi już, koło których i tak dalej, i tak dalej. Już może są rozpoznawalni, już z niektórymi można się zaprzyjaźniać nawet, bo mają swoje stałe miejsca. I to była też taka sytuacja. I przejeżdżałem koło takiego miejsca, gdzie wiedziałem, że sporo się tych ludzi kręci, no, szukają jakiegoś jedzenia, coś tam, już rano wstali. I widzę obrazek taki, jak idzie dwoje bezdomnych. On i ona, ubrani jak bezdomni, czyli tacy nie całkiem doprasowani, nie całkiem pod kolor, jakieś adidasy, ona też tak, tacy lekko wczorajsi, to widać, niosą jakieś reklamówki takie pomięte, no to taki obrazek. Normalny, klasyczny obrazek, nic ciekawego. Jedna rzecz była, która była dla mnie porażająca. Szli i trzymali się za ręce. To była prawda o mnie. To była moja niedziela. Dalej już nie było niedzieli. Ten obrazek to była moja niedziela. Ludzie nie chcieli być opaleni. Wiesz dlaczego? Nie chcieli wyglądać na opalonych dawniej? Bardziej arystokratycznie. Tak, bo nigdy w domu nigdy nie wychodziłeś na pole do roboty. A chłop chodził do roboty, on się opalił, on był smaloną twarz miał, czasami brudną, ciemną. Lepiej być sobą, zwłaszcza w sprawach wiary. Nie udawać. Nie udawać, a już tym bardziej nie być obłudnym. Kiedy jesteś zły, to pokaż to. Przynajmniej ci ludzie powiedzą w twarz, kłamiesz, obmawiasz, jesteś oszczercą. Masz szansę się dowiedzieć, odbić się w uczuciach innego człowieka, dowiedzieć się, kim jesteś, być może się poprawić. A jak udajesz, to nie dajesz sobie nikomu szansy, żeby cię skorygowali, nie? Jak jesteś obłudny. Oto miłujesz prawdę w mym wnętrzu i w głębi serca dasz mi poznać mądrość. Oto miłujesz prawdę w mym wnętrzu i w głębi serca dasz mi poznać mądrość.